Kiedyś planeta, dziś planeta karłowata. Właśnie takie określenie ukuto dla Plutona i innych podobnych ciał w Układzie Słonecznym. Dla jednych był to awans, dla pozostałych degradacja. W tym programie pokażemy, czego dowiedzieliśmy się o planetach karłowatych dzięki najnowszym badaniom i jak może to wpłynąć na dyskusję o tych obiektach. Zapraszamy na Astronarium. Planety karłowate to kategoria wprowadzona zaledwie kilkanaście lat temu i to w atmosferze sporych kontrowersji. A miało to związek z dyskusją nad statusem Plutona. Odkryty w 1930 roku Pluton był przez długi czas uważany po prostu za 9. planetę Układu Słonecznego. Problem pojawił się wtedy, gdy w pasie Kuipera zaczęto odkrywać inne, podobne do niego obiekty. Wszystkie okazywały się jednak znacznie mniejsze od pozostałych planet Układu Słonecznego, a nawet od naszego Księżyca. Doprowadziło to do burzliwej debaty na forum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w roku 2006. Ostatecznie Pluton stracił status planety. Wprowadzano za to nową kategorię planet karłowatych. Trafiły do niej 4 obiekty transneptunowe, a także Ceres, największe ciało z pasa planetoid. Dziś chcemy się bliżej przyjrzeć planetom karłowatym, tym bardziej, że dzięki najnowszym badaniom sond kosmicznych mogliśmy na nie spojrzeć w niespotykany wcześniej sposób. Czego udało nam się dowiedzieć i czy zmieniło to coś w kwestii tego, jak powinniśmy je traktować? Przekonajmy się. 19 stycznia 2006 roku. Wystrzelona z przylądka Canaveral rakieta wynosi w przestrzeń kosmiczną sondę New Horizons. W ten sposób rozpoczyna się jedna z najdłuższych podróży w historii badań Układu Słonecznego. Jej cel znajduje się średnio 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Aby do niego dotrzeć, rakieta rozpędza sondę do ponad 58 tysięcy km na godzinę. Nawet z taką prędkością lot zajmuje blisko 10 lat. Ale to właśnie dzięki niemu po raz pierwszy w historii możemy zobaczyć oblicze do niedawna ostatniej planety Układu Słonecznego – Plutona. O znaczeniu misji New Horizons opowie Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreśla, to, co udało się zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez sondę kosmiczną, odbiegało od tego, jak wcześniej wyobrażaliśmy sobie wygląd tej odległej, karłowatej planety. Jak w ogóle wyglądała nasza wiedza na temat tego, jak wygląda Pluton, zanim dotarła do niego sonda New Horizons? Przede wszystkim pamiętam, że wiedzieliśmy o tym, że Pluton jest zimny, jest też taki szary, trochę przypomina Księżyc, jest niewielki, no powiedzmy połowa naszego Księżyca, a więc niewielkie ciało, niewielka planeta, lodowata. Ja kiedyś wyobrażałem sobie, że dzień na Plutonie wygląda tak jak tutaj na Ziemi noc podczas pełni Księżyca i mniej więcej faktycznie tyle światła do Plutona dociera. Tak to sobie wyobrażałem, ale jak się okazało, to trochę inaczej faktycznie wygląda jego powierzchnia. Co zobaczyliśmy, kiedy New Horizons zbliżyła się do Plutona? No niektórzy zauważyli na zdjęciach psa Pluto. To oczywiście logiczne, no bo w końcu Pluto
pies wziął swoje imię od nazwy planety. Chodzi o taką strukturę, która dała się zobaczyć na powierzchni planety. Dokładnie, taka jasna struktura, która faktycznie jak się przyjrzeć przypomina z profilu psa Pluto, ale idąc dalej, tam na powierzchni, jak się okazało, mamy po prostu pustynię, lodową pustynię. Powierzchnia też przypomina trochę kolorem Marsa, choć tego się nie spodziewaliśmy, że aż tak bardzo Marsa wizualnie Pluton będzie przypominał. Ja myślałem, że będzie wyglądał bardziej jak Księżyc, a okazuje się, że tam są na przykład są takie urwiska, bardzo długie urwiska. Wiemy też, że Pluton ma bardzo grubą atmosferę. Kiedyś myśleliśmy, że to około 30 km, więc naprawdę cienka warstwa atmosfery. Dziś wiemy, że to około 130 km, więc atmosfera porównywalna do naszej ziemskiej. Poza tym też składa się w większości z azotu, więc jakbyśmy sobie wyobrazili dzień na Plutonie, no to faktycznie to niebo mogłoby być tak podobnie niebieskawe jak na naszej planecie. Co wiemy o powierzchni Plutona? Czego dowiedzieliśmy się na temat tego, jak ona wygląda i dlaczego może wyglądać właśnie w ten sposób? Dowiedzieliśmy się, że jest tam dużo lodu azotowego, który sublimuje, jest dużo mgły, podczas gdy to Pluton jest w największym zbliżeniu, jest najbliżej na swojej orbicie Słońca. Wtedy ta powierzchnia trochę się nagrzewa, lód sublimuje i nad powierzchnią unosi się taka mgła, i to przede wszystkim mgła azotowa. Co ważne w kontekście klasyfikowania planet i planet karłowatych, dowiedzieliśmy się, że Pluton jest odrobinę większy, co prawda tylko 70 km, no ale okazuje się, że to jest największy obiekt, czyli planeta karłowata, bo tak teraz zaliczamy Plutona. Nie jest na drugim miejscu, tylko na pierwszym jest. Wcześniej sądzono, że Eris położona dalej jest od niego większa, prawda? Dokładnie, a wszystko się zmieniło i później znów powrócił temat tego, czy Pluton czasem nie jest z powrotem planetą. No tak, sądziliśmy, że to jest taka martwa skała gdzieś daleko od Słońca, a tymczasem okazało się, że ona ma całkiem sporo interesujących cech. To prawda, no, często się przekonujemy w ten sposób, zaskakuje nas jakiś obiekt w sposób, którego nie przewidzieliśmy. No, później okazuje się, że nudny obiekt tak naprawdę jest bardzo ciekawy i nie jest aż tak martwy, jakby się nam mogło wydawać. Chociaż te dane, które spływały z sondy New Horizons, one dalej są analizowane, więc możemy się w najbliższym czasie spodziewać jeszcze kolejnych ciekawych odkryć. Misja sondy New Horizons jeszcze się nie kończy. Podąża ona dalej ku kolejnym obiektom w pasie Kuipera. W tym samym czasie, kiedy New Horizons zbliżała się do Plutona, mieliśmy jednak okazję przyjrzeć się także innej planecie karłowatej położonej w zupełnie innym miejscu. Na początku 2015 roku kosmiczna sonda Dawn dotarła do największego ciała krążącego w głównym pasie planetoid. Dzięki temu po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, jak z bliska wygląda powierzchnia Ceres. Choć o jej istnieniu wiemy od ponad 200 lat, Ceres była wcześniej uważana za jedną z planetoid. W przeciwieństwie do Plutona, nadanie statusu planety karłowatej nie oznaczało dla niej zatem degradacji, ale awans. Sonda Dawn została wysłana z misją zbadania dwóch największych ciał pasa planetoid. Oprócz Ceres obserwowała także mniejszą Vestę, której nie zaliczono do planet karłowatych. O tej niezwykłej misji opowie dr Krzysztof Ziołkowski, emerytowany naukowiec z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak podkreśla, zbadanie aż dwóch ciał przez jedną sondę było możliwe dzięki wykorzystaniu nowatorskiego rodzaju napędu – silników jonowych. Wykorzystuje się siłę ciągu, ale bardzo niewielką, natomiast przez długi okres czasu działającą. No i dzięki właśnie tym możliwościom silników jonowych, no można było, że tak powiem, w przestrzeni sterować ruchem tej sondy. Doleciała najpierw do Vesty, stała się sztucznym satelitą Vesty. Vesta, no można powiedzieć, przechwyciła tę sondę w swoje pole grawitacyjne i ona wobec tego zaczęła krążyć wokół Vesty. Potem odleciała, znowu dzięki silnikom jonowym, odsunęła się, odleciała od Vesty i poleciała no dalej po heliocentrycznej orbicie i zbliżyła się do znajdującej się w tym czasie niezbyt daleko planety karłowatej Ceres. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Ceres na zdjęciach z sondy Dawn, dało się tam zauważyć coś, co wszystkich mocno zaskoczyło. Co to takiego?
Już dodam, że to się nawet wcześniej już zaobserwowano. Rzeczywiście jakąś taką jasną plamkę, bardzo jasną plamkę na powierzchni planety. To zresztą dzięki teleskopowi kosmicznemu Hubble'a parę lat wcześniej, który zaobserwował rzecz zupełnie niezwykłą. No co to takiego? Taka bardzo wyraźnie jasna plamka. To strasznie intrygowało badaczy i rzeczywiście, gdy sonda zbliżała się do Ceres, no to głównie właśnie ta zagadka tej jasnej plamki była chyba głównym przedmiotem zainteresowań. Początkowo sądzono, że to jest po prostu lodowe wnętrze, płytko pod powierzchnią, powierzchnia pokryta regolitem. Pod powierzchnią jest lód wodny, ale z kolei to się wydawało no, też chyba nie zadowalającą do końca odpowiedzią, bo temperatury na powierzchni są takie, że jednak ten lód powinien był wysublimować dość szybko i wobec tego być może to jest coś innego. I okazuje się, że prawdopodobnie, ale też mówię prawdopodobnie, bo tego tak na 100% jeszcze nie jesteśmy pewni, że są to różne sole. I dziś obserwujemy to jako taką białą warstwę, która po wysublimowaniu wody no, została na powierzchni i budzi tyle no, zainteresowania i intryguje badaczy, skąd to się bierze. Sonda Dawn pokazała nam jednak znacznie więcej. Dowiedzieliśmy się m.in. o budowie Ceres i Vesty. Okazało się, że choć oba te ciała leżą w głównym pasie planetoid, mogą mieć zupełnie różne pochodzenie i historię. Oba te obiekty, i planetoida Vesta, i planeta karłowata Ceres, są jak gdyby przedstawicielami no, dwóch rodzajów małych ciał Układu Słonecznego. O ile planetoida Vesta reprezentuje te obiekty ziemiopodobne, te 4 planety ziemiopodobne, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, jako obiekt skalisty z wyraźnie utworzonym jądrem, o tyle planeta karłowata Ceres raczej jakoś przynależy do tych obiektów dalszych Układu Słonecznego. Znacznie mniej naliczono tam, zaobserwowano na powierzchni Ceres dużych kraterów uderzeniowych, niż się należało spodziewać. To jest rzeczywiście jakaś zagadka, której właściwie do tej pory nie rozwiązano, ale są różne koncepcje. Jedna, może bardzo taka właśnie ciekawa koncepcja, mówi o tym, że być może Ceres powstawała gdzieś zupełnie indziej, gdzieś dalej od Słońca, niż obecnie się znajduje. No i jakieś wydarzenia znowu doprowadziły ją do właśnie tego miejsca obecnie w Układzie Słonecznym. To wszystko są chyba bardzo takie ważne informacje mówiące nam o tym, jak w ogóle powstawał ten obiekt, jak się tworzył, jak jest zbudowany, co tworzy jego wnętrze. A to wszystko z kolei no, mówi nam coś właśnie o tych początkach naszego Układu Słonecznego. Sondy Dawn i New Horizons dostarczyły kolejnych argumentów w dyskusji na temat planet karłowatych. Okazuje się, że niektóre z nich udało się zbadać także bez wykorzystania sond kosmicznych. Dr Anna Marciniak stoi na czele zespołu, który brał udział w badaniach jednej z planet karłowatych położonych w pasie Kuipera. Haumea, bo taką nosi nazwę, została odkryta w 2003 roku. Dotąd była najsłabiej zbadaną planetą karłowatą. Aby dowiedzieć się o niej czegoś więcej, astronomowie z kilku europejskich krajów wykorzystali zjawisko, do jakiego doszło na początku 2017 roku. Haumea zakryła wtedy na moment jedną z gwiazd. Stwarzało to szansę na przeprowadzenie wyjątkowych obserwacji tego obiektu. Początkowo zakrycie Haumei, jedne przewidywania mówiły, że cień padnie na Ziemię, inne, że minie Ziemię. Niepewność była rzędu promienia Ziemi właściwie, więc potrzebna była duża kampania żeby udokładnić orbitę Haumei. No i dokładne obserwacje pozycyjne również zakrywanej gwiazdy. No i zjawisko udało się zarejestrować. To też jest dość ciekawe, bo najczęściej nie udaje się. Gwiazda w żaden sposób nie przygasa, to znaczy, że cień padł po prostu gdzieś indziej. Tutaj się udało. Było tu sporo niespodzianek, już dotyczących samego ciała, ponieważ Haumea okazała się dużo bardziej wydłużona niż wcześniej szacowano. Okazała się większa, także jej najdłuższa oś jest rozmiarów Plutona, ale jest obiektem spłaszczonym, także w sumie jest mniejsza niż Pluton. Okazała się odbijać mniej światła niż poprzednio się wydawało, zamiast 70-80% zaledwie połowę, także musi być jej skład trochę bardziej krzemianowy niż lodowy. No ale przede wszystkim
udało się odkryć pierścień wokół tej planety karłowatej. Trochę się już tego spodziewano, ponieważ w 2013 roku odkryto pierścień wokół planetoidy Chariklo. To jest obiekt z Centaurów, takich obiektów krążących między orbitami Jowisza i Neptuna. No i to było bardzo duże zaskoczenie, również podobną techniką. Ta planetoida zakryła gwiazdę, ale tuż przed i tuż po tym zjawisku na chwilę również ta gwiazda przygasła. Dla bardzo wielu obserwatorów, którzy to obserwowali, jedynym możliwym wyjaśnieniem tego było istnienie kołowego pierścienia, właściwie w przypadku Chariklo nawet 2 pierścieni. Od tego czasu zaczęło się takie trochę jakby polowanie, czy takie pierścienie, czy one jeszcze gdzieś istnieją, czy one są powszechne, czy one są trwałe, czy nietrwałe. No i właśnie w przypadku Haumei odkryto pierścień i jest to pierwsze odkrycie pierścienia wokół obiektu transneptunowego, wokół dużego ciała. Chariklo ma 250 km, Haumea, najdłuższą oś, ma 2300 km. Także to otwiera zupełnie nowe ścieżki badań, dynamiki tego, jak to powstało, na ile to jest stabilne, bo na przykład pierścień wokół Chariklo szacuje się, że może istnieć właściwie tylko kilkaset lat. Wokół Haumei nie wiadomo, ale jest w dość stabilnym rezonansie 3:1, to znaczy na 3 obroty Haumei wypada 1 obieg cząstki pierścienia wokół tego ciała. Dodatkowo pierścień okazał się krążyć w płaszczyźnie największego satelity Haumei, bo ona ma 2 księżyce. Także wydaje się to układ dosyć niestabilny mimo wszystko. Także teraz czekamy na dalsze badania, na prace teoretyczne, na ile jest to właśnie układ stabilny i jak mogło powstać. Badania Haumei zostały zrealizowane w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Jest to największy projekt finansowania innowacji i badań naukowych w historii Unii Europejskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciałoby jednak, aby więcej polskich badaczy miało możliwość korzystania z tego programu. Horyzont 2020 jest instrumentem, który obszary są definiowane na poziomie Unii Europejskiej, czyli to jest też taki instrument, który wymaga pewnych umiejętności negocjacyjnych co do tego, żeby w całym programie umieścić właściwe obszary, w których poszczególne państwa są silne. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej w naturalny sposób miała duże możliwości negocjacyjne, ale wydaje nam się, że mógłby Horyzont 2020 być skonstruowany w lepszy sposób. My jesteśmy absolutnie wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej liderem jako beneficjent Horyzontu 2020, ale to, co dla nas jest teraz najważniejsze, to nie, żeby być liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, tylko żeby wskoczyć do tej Premier League, która jest jak gdyby głównym beneficjentem. Jak to robimy? Po pierwsze, razem z krajami 13 staramy się doprowadzić do pewnej redefinicji obszarów badawczych, tak żeby one w większym stopniu uwzględniały potencjał także naszych zespołów, naszych naukowców, naszych, co najważniejsze, firm, dlatego że w Horyzoncie 2020 obok naukowców muszą być zaangażowane także przedsiębiorstwa. W tym kontekście Horyzont 2020 jest świetnym instrumentem, ale cały czas uważamy, że wciąż raczej potencjałem, który musimy wykorzystać, niż czymś, co w 100% jest przez nas dzisiaj wykorzystywane. Być może Horyzont 2020 pozwoli na kolejne badania planet karłowatych. Nasza wiedza na ich temat i tak znacząco się zwiększyła. Czy zmieniło to jednak sposób, w jaki powinniśmy je traktować? O statusie planet karłowatych porozmawiamy z doktorem Gracjanem Maciejewskim z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czy rzeczywiście była nam potrzebna w ogóle taka nowa kategoria obiektów w Układzie Słonecznym? Wszystko wskazuje, że tak. Tutaj chodzi oczywiście o obserwacje astronomiczne. Wraz z rozwojem technik obserwacyjnych zaczęto odkrywać kolejne ciała i niektóre z nich okazały się być przynajmniej tak duże jak Pluton. Pojawiło się pytanie, czy faktycznie mamy już do czynienia z kolejnymi planetami, a może coś jest nie tak, jeśli chodzi o nasze spojrzenie na te zewnętrzne fragmenty Układu Słonecznego. Dlaczego po prostu nie rozszerzyliśmy listy planet? W końcu przez setki lat, wraz z tym jak odkrywano Urana, Neptuna, potem Plutona, dodawaliśmy planety po prostu do listy tych znanych planet w Układzie Słonecznym. Czemu w tym przypadku po prostu nie zrobiliśmy tego samego?
Chyba najważniejszą rzeczą byłaby próba odpowiedzi na pytanie, czym różni się Pluton od innych planet w Układzie Słonecznym. Jeżeli popatrzymy na jego masę, jego rozmiary, to ewidentnie odstaje. No tak, ale jeżeli weźmiemy pozostałe planety w Układzie Słonecznym, one też mają różne rozmiary i masę. Weźmy, nie wiem, Merkurego i Jowisza. Jowisz ma księżyce, takie jak Merkury. Bardzo się różnią, a jednak o wszystkich mówimy, że to planety. Pluton jest ciałem jeszcze bardziej skrajnym, jeśli chodzi o jego masę czy rozmiary. Do tego należałoby rozważyć jego charakterystyczne parametry, które go charakteryzują. Otóż oczywiście obiega Słońce jak każda przyzwoita planeta. Jest sferycznie symetryczny, to znaczy jest kulisty, jest bryłą kulistą. To jest następny wyróżnik wskazujący na to, że dane ciało można uznawać za planetę. Ale jest jeszcze trzeci, kluczowy w tym momencie parametr, który mówi nam, że planeta powinna oczyścić swoją orbitę z innych ciał. Powinna być ciałem na tyle masywnym, na tyle dominującym, że rozgrywa taniec dynamiki na właśnie swojej orbicie. Okazuje się, że właśnie Pluton i inne obiekty tego typu nie spełniają tego trzeciego, kluczowego w tym momencie warunku. Czy to, czego dowiedzieliśmy się o tych ciałach w ostatnich latach, w jakiś sposób zmienia to, jak powinniśmy na nie patrzeć i czy faktycznie zasługują one na miano planet czy planet karłowatych? Wydaje się, że te wyniki najnowszych badań pokazują, że to wprowadzenie tego kolejnego typu ciał w Układzie Słonecznym było w pełni uzasadnione, bo faktycznie te ciała różnią się od typowych planet. Oczywiście inne warunki. Jesteśmy daleko od Słońca, temperatury są zdecydowanie niższe niż w przypadku planet wewnętrznych, planet skalistych. W związku z tym też i mechanizmy formowania się tych ciał musiały być nieco inne. Warto popatrzeć tak naprawdę na Plutona jako taką pozostałość procesów, kiedy to formował się Układ Słoneczny. Być może można byłoby stwierdzić, że jest to coś, co możemy nazwać niedorobioną planetą, kandydatką na przyszłą planetę, albo inaczej, cegiełką, która nie trafiła do żadnego gazowego olbrzyma, bo po prostu tak, a inaczej rozegrał się taniec dynamiczny. Wśród astronomów co jakiś czas pojawiają się głosy nawołujące, by raz jeszcze przemyśleć status Plutona i innych podobnych do niego ciał. Jak na razie kategoria planet karłowatych pozostaje bez zmian. Historia tej dyskusji pokazuje jednak, że Układ Słoneczny cały czas potrafi nas zaskakiwać. Czasem trudno dopasować pojęcia, którymi się posługujemy, do niezwykłego bogactwa ciał, jakie czekają w nim na odkrycie lub dokładniejsze zbadanie. Status planet karłowatych nadal budzi wiele emocji, ale jeżeli ma nam to dostarczyć kolejnych badań i obrazów tych słabo przecież poznanych światów, to ja nie mam nic przeciwko, aby ta dyskusja trwała dalej. Niestety, dłużej nie może trwać już ten odcinek naszego programu, dlatego serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Astronarium.